Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś Wam przedstawię 3 proste i smaczne przepisy z batata. Pokochacie to warzywo. Bataty, inaczej jeszcze nazywane słodkie ziemniaki, i zawierają liczne minerały, białko, błonnik i bardzo dużo witamin, szczególnie witaminę A, a to jest witamina długowieczności. Na pewno Państwo o tym wiecie z naszego ostatniego nagrania. Pierwszy nasz przepis to frytki beztłuszczowe, smaczne i zdrowe danie. W tym celu bataty obieramy dokładnie tak samo jak ziemniaki i kroimy w słupki. Tak pokrojone bataty doprawiamy solą, dowolnymi ziołami, jakie lubicie, u mnie majeranek, i papryką. Bardzo dobrze, jeżeli słodką i ostrą papryką razem, bo ostre smaki bardzo pasują do słodkich ziemniaków. I dodajemy 1-2 łyżki jakiegoś oleju, może być oliwa z oliwek. Dokładnie to mieszamy i są gotowe do pieczenia. Kiedyś w ogóle nie lubiałam i nie jadłam frytek, bo smażenie w głębokim tłuszczu to mocne obciążenie dla wątroby, trzustki i jelit. Dlatego dzisiaj zrobimy to w sposób zupełnie inny, zdrowszy. Teraz przygotujemy bataty do drugiego dania. Chcę upiec cały batat. Trzeba go dokładnie ponakuwać widelcem ze wszystkich stron. Pieczony batat to może być gotowe danie, a może być też baza dla wielu innych dań. Myślę, że jeszcze zobaczycie Państwo kilka ciekawych przepisów na moim kanale, dlatego zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Teraz włączymy urządzenie, które umożliwia nam zdrowe i szybkie gotowanie. Pierwszą komorę nastawiam w funkcji frytkownica beztłuszczowa. Jednocześnie włączę drugą komorę w zupełnie innym trybie, piekarnik. I też wybieram odpowiednią temperaturę i odpowiedni czas do pieczenia batatów. Po 3 minutach, kiedy frytkownica już się nagrzeje, wsypuję pokrojone bataty do pierwszego pojemnika bez oleju, bez obtaczania frytek dodatkowo jeszcze w mące. Pod wpływem gorącego powietrza będą pięknie zarumienione i upieczone ze wszystkich stron. Bataty, które chcę upiec w całości, wkładam do drugiego pojemnika bez zawijania w folię i zostawiam na około 30 minut, tak jak nastawione jest urządzenie. Jeśli chcecie poznać Państwo techniczne dane tej wielofunkcyjnej frytkownicy beztłuszczowej, to link podam w opisie pod tym wideo. A my teraz zobaczymy, co nam wyszło. Tak wyglądają nasze frytki. Chrupiące z góry i mięciutkie w środku. Dobrze smakują z sosem czosnkowo-jogurtowym lub z humusem. Urządzenie sygnalizuje, że pieczenie też się skończyło i teraz zobaczymy, jak całe ziemniaki wyglądają. Są doskonale upieczone. Widzicie, jak się kroją, jakie są mięciutkie i jak ładnie odchodzi cały miąższ w środku od skórki. Także obierać te ziemniaki jest bardzo prosto. I tak naprawdę można by było już tak po prostu zostawić i zjeść solo upieczonego ziemniaka. Ale można go też wykorzystać jeszcze do różnych innych dań. My zrobimy dziś pióre. Przełożę swojego ziemniaka do innej miski, dołożę tego drugiego, obieram ze skórki, dokładam masło. Teraz trzeba posolić, ewentualnie dodać jeszcze inne przyprawy, jakie lubicie, a następnie widelcem lub tłuczkiem trzeba po prostu porozgniatać dokładnie tak samo, jak robimy pióre ze zwykłych ziemniaków. I w ten sposób 2 pierwsze dania z batatów mamy już gotowe. Czas na pyszny deser – ciasto batatowe. Bierzemy surowy, starty na drobnych oczkach batat, 300 g, 4 jajka już oddzielone żółtka od białek, 100 g mąki kokosowej, 50 g erytrolu, 1 łyżeczka cynamonu, 100 g oleju lub oliwy z oliwek. Będą nam jeszcze potrzebne soda i ocet, ale to pokażę później. Na razie mieszam batat z mąką i cynamonem. Do białek dodaję szczyptę soli, aby lepiej się ubijały, i ubijam najpierw na wolnych obrotach
stopniowo je zwiększając, później na maksymalnych, aż do utworzenia się takiej sztywnej piany. W innym naczyniu ubijamy żółtka z erytrolem. W taki sposób, żeby zmieniły kolor na jaśniejszy i żeby cała masa stała się bardzo puszysta, tak jak widzicie tu u mnie. I teraz zaczniemy łączyć nasze składniki. Do ubitych żółtek dodajemy olej i nasze bataty zmieszane z mąką kokosową i cynamonem. I wszystko dokładnie mieszamy. Można wymieszać łyżką, można też jeszcze raz to ubić. I teraz dwa bardzo ważne składniki. Ja nie używam proszku do pieczenia, dlatego użyję sody i octu. Znany stary sposób. Gasimy sodę w occie. A następnie małymi porcjami będziemy dodawać nasze białka, delikatnie mieszając. Można mieszać łyżką, już na pewno teraz nie ubijamy tego. Można też mieszać taką specjalną łopatką, jak do ciast. Bardzo ładnie wtedy się miesza i uzyskuje się bardzo puszysta, delikatna masa. Tak jak zwykle robimy przy pieczeniu biszkoptów. Przykładamy ciasto do jakiejś formy lub keksówki wysmarowanej tłuszczem lub wyłożonej papierem i wyrównujemy z góry. Nastawiamy nasze urządzenie, wybieramy funkcję pieczenia i na początku 175 stopni 35 minut, a następnie zwiększamy do 180 stopni i jeszcze kolejne 15 minut będziemy piec, żeby nasze ciasto dobrze się upiekło. Jeżeli będziecie piec w innym urządzeniu lub w zwykłym piekarniku, po prostu dopasowujcie do swojego urządzenia. I warto oczywiście zawsze sprawdzić takim drewnianym patyczkiem, czy ciasto dobrze się upiekło. Moje już widzicie jest absolutnie gotowe. Jak sprawdzam patyczkiem, to widać, że jest absolutnie suchy. I teraz, nie zważając na to, że jest jeszcze bardzo ciepły, przekroję, żeby Wam pokazać, jak wygląda w środku. Jest doskonale upieczony i zobaczcie, jaki jest wilgotny. Bardzo mięciutki w środku i na smak jest naprawdę pyszny i nikt nie zgadnie, że jest to deser z batata. I zobaczcie, taki niepozorny batat, a takie pyszności można z niego przyrządzić. A co Państwo robicie z batatów? Napiszcie bardzo proszę w komentarzach. A my widzimy się w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.